Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam obsługę techniczną pojazdu na przykładzie najnowszej Toyoty Yaris. Warto zaznaczyć, że coraz więcej ośrodków egzaminowania w Polsce wybiera tą Toyotę jako auto egzaminacyjne, także warto, żebyście przyjrzeli się jej, zobaczyli pod pokrywą silnika, gdzie znajdują się poszczególne płyny, jak włączyć i sprawdzić dane światła na pojeździe. Każdy egzamin rozpoczyna się od tego, że egzaminator prosi Was o sprawdzenie dwóch komputerowo wybranych elementów. Pamiętajcie, że macie na to nie więcej niż 5 minut. Teraz widzicie te dwie grupy i tak jak już wspomniałem, komputer wylosuje po jednym elemencie z każdej z tych grup. Zajmijmy się najpierw pierwszą grupą, w skład której wchodzą 4 płyny oraz działanie sygnału dźwiękowego. Aby dokonać sprawdzenia płynu, musicie zwolnić pokrywę silnika i tutaj widzicie mechanizm. Pokrywa jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem w trakcie jazdy. Tutaj widzicie, w jaki sposób zwolnić pokrywę, tak żebyście mogli ją unieść do góry. Należy wsunąć palec w szczelinę, zlokalizować ten element, przesunąć w lewo i wtedy będziecie mogli już podnieść pokrywę i zabezpieczyć prętem. Zapoznajcie się teraz całościowo, gdzie mamy zlokalizowany jaki płyn, a zaraz po kolei sobie omówimy, jak mamy dokonać jego sprawdzenia. Zacznijmy od sprawdzenia obecności płynów w zbiorniku spryskiwaczy i to jest bardzo ważne. Tutaj nie sprawdzamy poziomów minimum, maksimum, tylko czy płyn jest obecny. Możecie to zrobić albo przez ścianę zbiornika, albo otworzyć, zerknąć do środka i powiedzieć, że płyn jest obecny. Przy sprawdzeniu poziomu oleju w silniku nie musicie tego robić, czyli nie wyciągamy miarki. Musicie tylko opowiedzieć, jak powinno dokonać się sprawdzenia poziomu oleju. Tu mamy wlew, ważna informacja, nie wkładamy tam miarki do sprawdzenia, tam tylko wlewamy. No i teraz mówicie w ten sposób, że sprawdzamy poziom oleju na równej powierzchni, kiedy samochód jest zatrzymany, kiedy silnik jest zimny. No i po wyjęciu miarki wycieramy ją do sucha, zanurzamy później ponownie i po wyjęciu poziom oleju ma zawierać się między tymi dwoma wartościami, minimum i maksimum. Każdy poziom pomiędzy tymi wartościami jest prawidłowy. Sprawdźmy poziom płynu chłodzącego. Zbiornik wyrównawczy znajduje się z przodu przy chłodnicy. Na korku macie napisane coolant, czyli z angielskiego możecie skojarzyć płyn chłodzący. Dosyć ciężko dostrzegalne są te poziomy minimum, maksimum, one są z tyłu na ścianie zbiornika, tak? Wystarczy, że powiecie, że tam jest ta skala i ma się zawierać ten płyn pomiędzy wskazaniami minimum i maksimum. Ta sama sytuacja jest z poziomem płynu hamulcowego. Zbiornik znajduje się z tyłu w komorze nad pedałem hamulca. Na zbiorniku również zlokalizujecie poziomy minimum i maksimum. Zatrzaśnijmy pokrywę silnika, przejdziemy zaraz do sprawdzenia działania sygnału dźwiękowego. Pamiętajcie, żeby własnym ciężarem ona się zatrzasnęła. Przy działaniu sygnału dźwiękowego nie ma żadnej filozofii, musicie po prostu nacisnąć logo. Działa. Teraz dla sprawdzenia siebie zatrzymajcie film i omówcie sobie, gdzie znajduje się jaki element. Przejdźmy do drugiej grupy, w której znajduje się 8 świateł. Teraz ważna informacja, przed sprawdzeniem światła przekręćcie kluczyk w stacyjce w pozycję zapłonu, wtedy na pewno każde światło uda się włączyć. Dla ułatwienia przy sprawdzeniu każdego ze świateł będziecie mieli schemat, na którym możecie zobaczyć, ile tych świateł się znajduje na pojeździe i ich kolor. Większość świateł jest włączana przy pomocy manetki z lewej strony kierownicy. I żeby włączyć światła pozycyjne, musicie końcówkę tej manetki przekręcić w pierwszą pozycję. Na desce rozdzielczej pojawi się obowiązkowa kontrolka. No i teraz zobaczcie na pojeździe. 2 światła z przodu barwy białej
i 2 światła z tyłu barwy czerwonej. Czyli światła pozycyjne mamy 2 z przodu, biała barwa, 2 z tyłu, barwa czerwona. Razem ze światłami pozycyjnymi włącza się również podświetlenie tylnej rejestracji. Światła mijania występują z przodu pojazdu, mamy 2 sztuki. Aby włączyć światła mijania, musicie przekręcić końcówkę manetki w drugą pozycję. Kontrolka świateł mijania nie jest obowiązkowa, więc tylko na manetce będziecie mieli informację o tym, że światła są włączone. Częstym błędem na egzaminie jest to, że wskazujecie światła mijania z tyłu pojazdu. One są tylko z przodu i zlokalizujecie 2 duże światła umieszczone skrajnie po lewej i po prawej stronie. Światła drogowe, podobnie jak mijania, występują tylko z przodu. Żeby włączyć światła drogowe, musicie najpierw włączyć światła mijania. Bez tego nie uda Wam się włączyć świateł drogowych. Pchniecie manetkę do przodu i na desce rozdzielczej zlokalizujecie niebieską kontrolkę. Pociągając manetkę do siebie, nie będzie możliwości włączenia tych świateł na stałe i sprawdzenia ich. Także pamiętajcie, musicie włączyć światła mijania, bez tego światła drogowe nie zadziałają i pchnąć manetkę do przodu. No i tutaj widzicie światła drogowe w tym samym miejscu, w którym światła mijania. Sprawdźmy działanie świateł hamowania stop. W przypadku sprawdzenia działania tych świateł musicie nacisnąć hamulec i poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła. Pamiętajcie, wy wciskacie hamulec, egzaminator potwierdza, czy działają. Z tyłu mamy 3 czerwone światła. Światła cofania. Tutaj również możecie poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania, ale w momencie, jeżeli nie odpalicie silnika, spokojnie możecie sami włączyć bieg wsteczny, puścić sprzęgło, iść za pojazd i potwierdzić, czy działa światło cofania. W nowej Toyotce mamy jedno zlokalizowane na dole. Barwa biała. Światła kierunkowskazów. Na każdą stronę mamy 3 punkty świetlne, czyli prawy kierunkowskaz 3 punkty, lewy 3 punkty. Aby włączyć kierunkowskaz, musicie pchnąć manetkę do góry, aby włączyć prawy kierunkowskaz. Na desce mamy obowiązkową kontrolkę. Zobaczmy, jak to wygląda na pojeździe. Barwa żółta, przód, bok na lusterku i tył. Lewy kierunkowskaz, kontrolka i 3 sztuki. Z przodu, na lusterku i z tyłu. Pamiętajcie, że sprawdzając światła kierunkowskazów musicie sprawdzić obie strony. Sprawdźmy teraz działanie świateł awaryjnych. Będziemy mieli 6 sztuk. Zobaczcie, gdzie włączyć światła. Deska rozdzielcza, kontrolki. No i widzimy, wszystkie kierunkowskazy w tym momencie działają, czyli 2 z przodu, 2 na boku na lusterkach. No i oczywiście zaraz zobaczymy z tyłu jeszcze 2 sztuki. Działanie świateł przeciwmgłowych tylnych. 1 sztuka, barwa czerwona z tyłu pojazdu. Tutaj wykorzystujemy w tej manetce pierścień do włączenia tych świateł. Akurat w tym modelu mamy i światła przeciwmgłowe przednie i tylne. Tylko tylne są obowiązkowe, więc nimi się zajmiemy. Aby światła zadziałały, musimy włączyć najpierw światła mijania i później przekręcić pierścień w drugą pozycję. Macie włączyć światła i upewnić się, że na desce rozdzielczej jest kontrolka tych świateł. Tak, tutaj ją widzicie. Czyli w momencie, kiedy świeci Wam się na desce kontrolka światła przeciwmgłowego tylnego, wtedy dopiero idziemy do tyłu i sprawdzamy. Pamiętajcie, bez mijania nie zadziała. No i widzimy 1 sztukę na dole pojazdu, obok świateł cofania.
No i teraz dla sprawdzenia macie schemat wszystkich świateł. Zatrzymajcie film i ocencie, czy pamiętacie kolor i miejsce. Mam nadzieję, że film pomoże Wam w realizacji tego pierwszego zadania na egzaminie, czyli sprawdzenia dwóch losowo wybranych elementów, że przejdziecie do kolejnych zadań, no i egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć!